Witajcie, nazywam się Agata Więckowska, witam na kanale Wiedza z neonatologii, mówiąc łatwo o trudnych rzeczach. Dziękuję, że w tym szczególnym okresie przedświątecznym, okresie przygotowań i oczekiwania znaleźliście czas, aby obejrzeć ten odcinek. Odcinek poświęcony historii intubacji w neonatologii powstał na podstawie rozdziału z podręcznika profesora Michela Obladena The Newborn, a Cultural and Medical History. Intubacja jest to umiejscowienie rurki poniżej gardła w celu zapewnienia oddychania. O rozmiarze rurki oraz głębokości jej umiejscowienia decyduje wielkość pacjenta. Prawidłowa pozycja rurki znajduje się poniżej krtani w tchawicy przed jej rozwidleniem, aby równomiernie było wentylowane zarówno płuco prawe, jak i płuco lewe. Intubować pacjenta można przez usta albo przez nos. O procedurze intubacji u noworodków zapisy ukazały się po tym, jak wcześniej była ona opisywana u zwierząt i u dorosłych, jak w przypadku innych procedur. O intubacji u dorosłych zapisy widnieją z X wieku autora Avicenny, perskiego lekarza, filozofa oraz uczonego. Rekomendował on intubowanie topielców poprzez kaniulę umiejscowioną w gardle, wykonaną ze srebra lub złota, a następnie wdmuchiwanie przezeń powietrza. Ponieważ jego kanon był dość mocno rozpowszechniony, intubacja z wyżej wymienionych wskazań obowiązywała przez następne 600 lat. Opis intubacji u dorosłych z XVIII wieku jest autorstwa Charlesa Kite'a. Został nawet nagrodzony przez Human Society srebrnym medalem. Rekomendował on umiejscowienie rurki zakrzywionej na kształt cywnika stosowanego w drogach moczowych u mężczyzn. Zauważył on również, podobnie jak kilku innych, w tym chociażby Conchamela, że poprawa oddychania u pacjenta wspomaga krążenie, że oddychanie i krążenie wspomagają siebie nawzajem. Opisywane w XIX i XX wieku czynności wykonywane u noworodków okołoporodowo mające na celu stymulację obwodową właśnie poprawiały jedno i drugie. Sposób cucenia, jaki on rekomendował, było umiejscowienie rurki w ustach pacjenta, aby następnie wdmuchiwać przezeń powietrze. W 1754 roku rurka zaprezentowana przez Benjamina Pew była giętka i służyła ona do umiejscowiania najwyżej na wysokości krtani, jeszcze nie w tchawicy. Zauważył on także brak właściwych materiałów do wykonania rurki, brak materiałów elastycznych, bowiem rurka, którą on zaproponował, była wykonana ze zwykłego drutu, była ona skręcona spiralnie, pokryta miękką, delikatną skórą. 30 lat później londyński położnik Michael Underwood zwrócił uwagę na to, że w zasadzie efekt stosowania wentylacji metodą usta-usta oraz poprzez rurkę jest taki sam, z tym, że powietrze wtłaczane przez rurkę, jak zauważył, było czystsze. Rekomendował on także, aby w czasie wdechu nozdrza pacjenta były zatkane, aby powietrze wprowadzane nie wydostawało się na zewnątrz. Miało to imitować fazę wdechu. Z kolei uciskanie żołądka w celu wypompowywania powietrza z płuc pacjenta miało na celu naśladowanie fazy wydechu. Zalecenia intubacji u noworodków pochodzące z 1798 roku z Kopenhagi autorstwa Paula Schilla zalecały intubowanie po odśluzowaniu dróg oddechowych u pacjenta, po odśluzowaniu gardła za pomocą pióra, małego palca czy też strzykawki przymocowanej do giętkiego cewnika wykonanego z elastycznej żywicy. Następnie po odessaniu zostało rekomendowane, aby wdmuchiwać powietrze do dróg oddechowych pacjenta. Intubacja dotchawicza u noworodków została zaprezentowana przez François José w 1806 roku w Paryżu w Maternité. Procedurę tą przedstawił on przy użyciu instrumentu zwanego sondą krtaniową bądź rurką krtaniową. Była to mała, stożkowa, metalowa, srebrna bądź miedziana rurka długości 18 do 20 cm, która kształtem i rozmiarem przypominała cewnik moczowy. Była ona pofałdowana po bokach, aby ułatwić jej chwytanie, jak również kształtem dostosowana do kształtu krtani. Pierwszy otwór rurki był okrągły, rozszerzony, był on druciany, tak aby dostosowany był do warg pacjenta albo do możliwości podłączenia do niego worka. Drugi koniec był okrągły, mniejszy i perforowany. Znajdowały się tam liczne otwory.
I na krzywiźnie tej rurki znajdował się metalowy pierścień, który również był perforowany. W tym miejscu przymocowywano również niewielką gąbeczkę, kawałek bawolej skóry w celu przymocowania rurki właśnie we właściwym położeniu. Miało to na celu fiksację rurki w drogach oddechowych i zapobiegać jej przesuwaniu się. Zamknięcie otworu rurki powodowało, że wtłaczane w płuca powietrza nie przedostawały się na zewnątrz. Sposób intubacji zaprezentowany przez François José był następnie rozpowszechniany. Szkolił on bowiem położne, uważał, iż manewru intubacji można nauczyć. Twierdził on, że w czasie tej procedury zarówno głowa, jak i klatka piersiowa noworodka powinny być lekko uniesione. W czasie wdmuchiwania powietrza rekomendował również uciskanie klatki piersiowej w celu łatwiejszego przedostawania się właśnie powietrza do płuc. Osobą, która zlekceważyła paryskie doniesienia, był James Blundell. Uważał on, że lepszy jest cewnik do stosowania do tchawiczego u noworodków z zamkniętym końcem, ale z otworami po jego bokach, ponieważ twierdził, iż on mniej uszkadza błonę śluzową tchawicy. Zgadzał się on jednak z François José, że tego manewru można nauczyć. Twierdził, iż w czasie porodu niedotlenionego noworodka nie ma miejsca na to, aby się zawahać czy zastanowić, tylko tą procedurę należy wykonać jak najszybciej. W trakcie obowiązującego zakazu stosowania wentylacji z podażą wdmuchiwanego powietrza do płuc, tzw. wentylacji nadciśnieniowej, osobą, która rekomendowała i była zwolennikiem wentylacji metodą usta-usta, był m.in. Eugène Bouchou. Rekomendował on umiejscowienie zakrzywionej rurki w krtani, a następnie wentylację i podaż powietrza. Zalecał on zachowanie ostrożności w czasie wykonywania procedury, ponieważ zbyt duża podaż powietrza do płuc może powodować ich rozdęcie bądź rozedmę. Z kolei również może dojść do nadmiernego nadmuchiwania przewodu pokarmowego. Ciekawe wyniki badań przedstawił położnik z Niemiec, Hetzking, w 1827 roku. Intubował on bowiem noworodki wewnątrzmacicznie. Dotyczyło to najczęściej noworodków z położenia pośladkowego, które miały wykonany obrót. W czasie porodu takich dzieci umiejscawiał on rurkę w ich ustach i płonącą świecę przed twarzą takiego noworodka. Czekał około 2-3 minut, w czasie których, jeśli nie został wykonany oddech, czyli płomień świecy się nie poruszał, zaczynał on przeprowadzać wentylację usta-usta przy zastosowaniu wprowadzonej przez siebie wcześniej rurki. Zdarzało mu się prowadzić tego typu postępowanie do zakończenia porodu. Twierdził, że na skutek prowadzenia takich czynności udało mu się uratować 6 noworodków w ciągu 6 lat. Zaznaczył jednak, iż swoje badania prowadził bez grupy kontrolnej. W 1878 roku Ribemont przedstawił bardziej wyrafinowaną i bardziej zakrzywioną rurkę, która miała być łatwiej wprowadzana i łatwiej podłączana do gumowego worka w czasie resuscytacji. Z kolei Truchard w czasie prowadzenia prezentacji swojego urządzenia do resuscytacji noworodków również zaprezentował rurkę, której końcówka była świecąca w celu łatwiejszego wprowadzania jej w drogi oddechowe. Pod koniec XIX wieku Joseph Daly rozgraniczył stosowanie procedury intubacji w zależności od ciężkości niedotlenienia noworodka. Przy niewielkich objawach oddechowych zalecał on odśluzowywanie dróg oddechowych z użyciem cewnika z otwartym otworem na końcu. Z kolei przy ciężkich objawach niedotlenienia, które rozpoznawał poprzez brak reakcji w gardle, stwierdził, że takie postępowanie jest niewystarczające. Tutaj zalecał zastosowanie sztucznej wentylacji jak najszybciej po udrożnieniu dróg oddechowych. 3 czynności, jakie rekomendował w tego typu postępowaniu, było to uciskanie klatki piersiowej, manewr Schulza, a następnie sztuczna wentylacja. W XIX wieku noworodki intubowano palcem. Metoda ta polegała na tym, iż palec wskazujący ręki lewej umiejscowiony był na wysokości nagłośni, którą odchylano w celu uwidocznienia palpacyjnego chrząstek nalewkowych. Następnie wzdłuż palca prawą ręką wprowadzano rurkę bądź cewnik i delikatnie obrotowymi ruchami umiejscowiano rurkę w krtani. Po usunięciu palca rurkę następnie wprowadzano do tchawicy. Jej właściwe położenie sprawdzano palpacyjnie na szyi, czy znajduje się ona w tchawicy, czy w przełyku.
Rozpowszechnienie intubacji spowodowało konieczność wynalezienia urządzenia ułatwiającego wprowadzenie rurki do dróg oddechowych oraz ich uwidocznienie. W 1902 roku Kuhn zaprezentował metodę intubacji nosowo-tchawiczą. To była osoba, która również stworzyła samorozprężający się worek. Metoda ta została rozpowszechniona przez Iwana Magilla, który w 1920 roku stworzył kleszczyki. Kleszczyki Magilla służące do intubacji noworodków przez nos po wprowadzaniu rurki przez nozdrza służyły do tego, aby umiejscowić się w tchawicy. W tamtym okresie wykonywano to na ślepo. Kleszczyki Magilla stosujemy w neonatologii do intubacji przez nos do dzisiaj. Pierwszy laryngoskop, czyli urządzenie służące do uwidocznienia dróg oddechowych wraz wyposażone w światło, zostało stworzone przez osobę o nazwisku Paul Flack w 1928 roku. Laryngoskop ten zawierał baterię. Następnie, wkrótce potem, firma Richarda Foragera stworzyła różne rodzaje laryngoskopów oraz różne rodzaje rurek intubacyjnych stosowane u noworodków i niemowląt. Były one wykonywane z gumy. Ponieważ w drogach oddechowych noworodków panuje w naturalnych warunkach wysoki opór, rurki te powinny być cienkościenne. Powinny być one na tyle sztywne, aby można było je wprowadzić bez prowadnicy. W miarę upływu czasu gumę zastąpiono polichrolkiem winylu, następnie polietylenem, a następnie poliuretanem. W 1963 roku Berry przedstawił warunki, jakie należy spełnić, aby wyprodukować idealną rurkę do intubacji noworodków. Powinna być to rurka miękka, która nie podrażnia delikatnej błony śluzowej tchawicy, a jednocześnie na tyle sztywna, aby można ją było wprowadzić bez prowadnicy. Powinna ona być o średnicy dostosowanej do tchawicy noworodka, tak aby umożliwić maksymalny przepływ powietrza, a jednocześnie minimalizować przestrzeń martwą. Powinna być ona dostosowana do podłączenia do standardowych urządzeń służących do wentylacji. Powinna być ona niedrażniąca, sterylna, tania i jednorazowa. Wniosek autora rozdziału podsumowuje intubację w neonatologii. Nie ma jednoznacznych dowodów naukowych przedstawiających wyższość metody wentylacji zastosowaniem maski bądź worka versus intubacji. Jednakże nie ulega wątpliwości, że intubacja noworodków przyczyniła się do wielkiego postępu w leczeniu noworodków w oddziale intensywnej terapii. Korzystając z okazji, chciałam życzyć zdrowych, spokojnych świąt, Bożego Narodzenia oraz wiele radości, uśmiechu oraz szczęścia w nowym, nadchodzącym 2024 roku.